W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 można skorzystać z pomocy publicznej w wielu obszarach. Jakich? Zapraszam do zapoznania się z materiałem filmowym, który dla Was przygotowaliśmy w tym zakresie. Z pomocą publiczną mamy do czynienia w momencie, kiedy są spełnione wszystkie przesłanki artykułu 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jest przyznawana przez państwo lub pochodzi ze środków państwowych, udzielana jest na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, ma charakter selektywny, to znaczy uprzywilejowuje wybrane przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwo albo produkcję określonych towarów. Grozi zakłóceniem konkurencyjności lub zakłóca konkurencyjność oraz wpływa na wymianę handlową pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Unijne regulacje dotyczące pomocy publicznej odnoszą się wyłącznie do wsparcia udzielanego przedsiębiorcom. Należy przy tym odnotować, że unijna definicja tego pojęcia odnosi się do podmiotów oferujących produkty lub usługi na rynku bez względu na ich formę prawną. Jest ona zatem szersza niż zawarta np. w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Unijnymi regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej mogą zatem zostać objęte podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu polskich przepisów. Zgodnie z polską ustawą, przepisy unijne nie ustalają definicji beneficjenta. Gdy mówimy o beneficjencie pomocy publicznej, należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną. Czyli decydującym kryterium będzie to działalność gospodarcza, sam fakt jej podjęcia, niezależnie od formy organizacyjnej czy np. zapisów statutowych. Warunki otrzymania pomocy publicznej każdorazowo określają odrębne przepisy prawa oraz w przypadku RPO-WM regulaminy konkursów. Podstawowym dokumentem definiującym pomoc publiczną jest Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, artykuł 107 ust. 1. Następnie regulacja polska w formie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz szereg programów pomocowych opracowanych na bazie GBER. Jakie formy może przyjąć pomoc publiczna w przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego? Może to być pomoc regionalna, pomoc w formie rekompensaty, pomoc indywidualna, pomoc de minimis oraz pomoc w ramach wyłączeń blokowych. W odniesieniu do pomocy publicznej Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje pewne wyłączenia, czyli sytuacje, w których jest ona uznawana za zgodną ze wspólnym rynkiem. Do wyłączeń tych należy pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w którym poziom życia jest rażąco niski, lub regionów o niskim poziomie zatrudnienia. Pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia ona warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. Pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, o ile nie zmienia ona warunków wymiany handlowej i konkurencji w Unii w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. Inne kategorie pomocy, jakie Rada Unii Europejskiej może określić decyzją, stawiając na wniosek Komisji Europejskiej, np. rozporządzenie GBER. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o procesie pozyskiwania środków z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zobacz inne nasze wideoinformatory. Znajdziesz je na stronie internetowej funduszedlamazowsza.eu. Więcej informacji uzyskacie Państwo w naszych punktach informacyjnych w Warszawie, Płocku, Ciechanowie, Siedlcach, Ostrołęce i Radomiu. Nie zapomnijcie też o naszej stronie internetowej funduszedlamazowsza.eu.